odcinku cofamy się do 15 grudnia, by przyjrzeć się przełomowym wydarzeniom w prawie, dramatycznym zbrodniom, katastrofom oraz odkryciom naukowym od Karty Praw w USA i depatologizacji homoseksualizmu po soft lądowanie Venera 7 i narodziny internetu. Dzień pełen historii, która zmieniła świat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wydarzenia kryminalne. 1791 rok przyniósł ratyfikację Karty Praw w Stanach Zjednoczonych, znanej również jako Bill of Rights. Pierwsze 10 poprawek do Konstytucji USA stało się obowiązującym prawem federalnym, ustanawiając fundamenty ochrony praw jednostki. Dokument gwarantował wolność słowa i religii, prawo do rzetelnego procesu, ochronę przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i aresztowaniami oraz prawo do posiadania broni. Ratyfikacja była kamieniem milowym w historii amerykańskiej demokracji i prawa, wyznaczając standardy, które chronią obywateli i regulują relacje między władzą a społeczeństwem. Karta Praw stała się symbolem ochrony wolności oraz sprawiedliwości, wpływając na tworzenie prawa w wielu państwach na świecie. Wydarzenie to ugruntowało zasady równości, bezpieczeństwa i niezbywalnych praw jednostki, kształtując nowoczesny system prawny i pozostając wzorem dla kolejnych pokoleń legislatorów oraz społeczeństw. 1973 rok przyniósł decyzję Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego USA o usunięciu homoseksualizmu z podręcznika Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM. Był to przełomowy moment w prawach człowieka i medycynie, który zakończył patologizowanie orientacji seksualnej w praktyce medycznej i sądowej. Decyzja APA stanowiła krok w stronę eliminacji stygmatyzacji i dyskryminacji osób lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe, osoby queer lub kwestionujące swoją orientację lub tożsamość płciową plus inne tożsamości i orientacje seksualne, wpływając na zmiany w prawie, polityce i edukacji. Usunięcie homoseksualizmu z listy zaburzeń psychicznych miało również ogromne znaczenie dla kryminalistyki i prawa, ograniczając możliwość pseudokryminalizacji zachowań wynikających z orientacji seksualnej. Wydarzenie to pozostaje kamieniem milowym w walce o równość, świadcząc o roli nauki i medycyny w kształtowaniu sprawiedliwego społeczeństwa. Decyzja APA wyznaczyła wzorce dla kolejnych reform i ochrony praw jednostki na świecie, tworząc fundament dla bardziej humanistycznego podejścia w prawie i psychologii. 1978 rok przyniósł decyzję prezydenta USA o oficjalnym uznaniu Chińskiej Republiki Ludowej jako przedstawiciela Chin na forum międzynarodowym. Był to kluczowy moment w dyplomacji zimnowojennej, który znacząco wpłynął na globalny układ sił, zmieniając relacje polityczne i gospodarcze między Wschodem a Zachodem. Decyzja ta umożliwiła nawiązanie oficjalnych kontaktów dyplomatycznych i handlowych, co w konsekwencji kształtowało przyszłe strategie polityczne wielu państw i organizacji międzynarodowych. Uznanie Chińskiej Republiki Ludowej przyczyniło się również do redefinicji sojuszy, otwierając drogę do nowych negocjacji w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki i technologii. Wydarzenie to pozostaje kamieniem milowym w historii stosunków międzynarodowych, będąc przykładem, jak pojedyncza decyzja polityczna może zmienić kierunek globalnej polityki i wpływać na relacje między narodami w długiej perspektywie czasowej. 1863 rok przyniósł pierwsze udokumentowane zabójstwo podczas napadu na bank w USA, kiedy 17-letni kasjer Frank E. Converse został zastrzelony w First National Bank w Malden w stanie Massachusetts.
Uzbrojony napad zakończył się tragiczną śmiercią młodego pracownika, a sprawca został później schwytany i skazany, co uczyniło tę sprawę precedensem w amerykańskiej historii przestępczości. Zdarzenie miało ogromne znaczenie dla rozwoju procedur policyjnych i kryminalistycznych, stając się punktem odniesienia w badaniach nad przestępczością rabunkową. Przypadek Franka E. Conversa pokazał skalę przemocy w napadach bankowych i wpłynął na wprowadzenie lepszych środków bezpieczeństwa w instytucjach finansowych. Historia ta pozostaje istotnym przykładem w analizie przestępstw z użyciem broni palnej oraz w kształtowaniu amerykańskiego prawa kryminalnego, edukując zarówno organy ścigania, jak i opinię publiczną o zagrożeniach związanych z przestępczością rabunkową. 2014 rok przyniósł dramatyczny kryzys zakładniczy w Sydney w Australii, kiedy uzbrojony mężczyzna przetrzymywał klientów i pracowników w Lind Cafe przez kilkanaście godzin. Sytuacja zakończyła się interwencją służb, w wyniku której napastnik został zastrzelony, a 2 zakładników straciło życie. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym w debacie o bezpieczeństwie publicznym, procedurach reagowania służb antyterrorystycznych oraz regulacjach dotyczących kontroli broni palnej. Kryzys w Lind Cafe pokazał potrzebę skutecznej koordynacji między policją, jednostkami specjalnymi i służbami ratowniczymi oraz znaczenie przygotowania psychologicznego w zarządzaniu sytuacjami zakładniczymi. Analiza tej sprawy wpłynęła na rewizję procedur kryminalistycznych, szkolenia antyterrorystyczne i prawo dotyczące bezpieczeństwa obywateli w przestrzeniach publicznych, pozostając ważnym studium przypadków historii kryminalistyki i prawa w Australii. 1983 rok przyniósł ważny postęp w śledztwie nad seryjnym mordercą znanym jako Green River Killer, Garym Ridgwayem, kiedy to odnaleziono szczątki jednej z jego ofiar, Kimi Kai Pizzor. To zdarzenie stanowiło istotny punkt w jednym z najdłuższych i najbardziej złożonych dochodzeń kryminalnych w historii USA, pozwalając śledczym zebrać dowody niezbędne do ustalenia tożsamości sprawcy i powiązania go z kolejnymi zbrodniami. Odkrycie szczątków w tym dniu było jednym z wielu etapów dochodzenia, które w końcu doprowadziło do ujęcia i skazania Ridgwaya za liczne morderstwa. Sprawa ta miała znaczący wpływ na rozwój technik kryminalistycznych, w tym profilowania psychologicznego, badań DNA oraz analizy miejsc zbrodni, pokazując, jak skrupulatna praca śledczych i wykorzystanie nowoczesnych metod dochodzeniowych mogą przynieść sprawiedliwość w sprawach seryjnych morderców. 1961 rok przyniósł proces i skazanie Adolfa Eichmanna przez sąd w Jerozolimie, jednego z głównych organizatorów Holokaustu, na karę śmierci za zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Wyrok ten stał się kamieniem milowym w historii prawa międzynarodowego, pokazując, że nawet wysoko postawieni funkcjonariusze reżimów totalitarnych mogą być pociągnięci do odpowiedzialności. Proces Eichmanna miał ogromne znaczenie precedensowe, wpływając na późniejsze ściganie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, w tym w kontekście Międzynarodowego Trybunału Karnego. Wyrok ten zmienił postrzeganie sprawiedliwości, podkreślając rolę prawa w ochronie praw człowieka i w dokumentowaniu zbrodni masowych. Historia procesu i egzekucji Eichmanna stała się ważnym punktem odniesienia w edukacji prawnej, kryminalistyce i badaniach nad odpowiedzialnością zbiorową, pokazując wagę dowodów, zeznań świadków i rzetelnego procesu w systemie sprawiedliwości międzynarodowej. 2003 rok przyniósł aresztowanie Charlesa Edmunda Callena, amerykańskiego seryjnego mordercy znanego jako Anioł Śmierci. Cullen, działający jako pielęgniarz w szpitalach w New Jersey i Pensylwanii, został zatrzymany przez policję pod zarzutem licznych zabójstw pacjentów, które trwały przez kilkanaście lat.
W wyniku śledztwa przyznał się do co najmniej 29 morderstw, choć wstępne raporty sugerowały znacznie większą liczbę ofiar. To wydarzenie stało się jednym z najbardziej znanych przypadków schwytania seryjnego zabójcy w historii USA, pokazując znaczenie długotrwałych dochodzeń kryminalnych, dokładnej analizy dowodów i współpracy służb w eliminowaniu wyjątkowo niebezpiecznych przestępców ze społeczeństwa. Aresztowanie Cullena pozostaje ważnym punktem odniesienia w kryminalistyce i profilowaniu seryjnych morderców, ilustrując, jak nowoczesne techniki śledcze i skrupulatne badania dowodów mogą doprowadzić do sprawiedliwości nawet po wielu latach działalności przestępczej. Katastrofy. 1999 rok przyniósł Wenezueli jedną z najbardziej tragicznych katastrof naturalnych w historii kraju, gdy w stanie Vargas nad południowym wybrzeżem Morza Karaibskiego rozpoczęły się gwałtowne powodzie i błotne lawiny spowodowane ekstremalnymi opadami deszczu. Najostrzejsze skutki tego zdarzenia zaczęły się właśnie 15 grudnia, prowadząc do śmierci tysięcy ludzi i zniszczenia ogromnej liczby domów oraz infrastruktury. Katastrofa trwała kilka dni i stała się punktem odniesienia w analizach ryzyka powodziowego oraz planowaniu systemów ostrzegania i działań ratunkowych. Wydarzenie to ujawniło ogromne zagrożenia związane z ukształtowaniem terenu i niewystarczającą infrastrukturą ochrony przed powodziami, wpływając na późniejsze reformy w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. Tragedia Vargas pozostaje jednym z najbardziej śmiercionośnych naturalnych zdarzeń w historii Wenezueli i Ameryki Łacińskiej. 1967 rok przyniósł tragiczną katastrofę infrastrukturalną w Stanach Zjednoczonych, gdy most Silver Bridge łączący Point Pleasant w Virginii Zachodniej z Gallipolis w Ohio zawalił się bez ostrzeżenia podczas popołudniowego ruchu ulicznego. W wyniku katastrofy życie straciły 46 osób, a wiele pojazdów spadło do rzeki Ohio, powodując chaos i ogromne zniszczenia. Wydarzenie to zostało szeroko przeanalizowane pod kątem przyczyn technicznych i zaniedbań konstrukcyjnych, co doprowadziło do ogólnokrajowych zmian w przepisach dotyczących obowiązkowych inspekcji mostów i bezpieczeństwa infrastruktury w Stanach Zjednoczonych. Katastrofa Silver Bridge stała się punktem odniesienia w edukacji inżynieryjnej i planowaniu bezpieczeństwa publicznego, pokazując, jak kluczowe jest monitorowanie stanu technicznego konstrukcji oraz szybkie reagowanie na zagrożenia. To wydarzenie pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych wypadków mostowych w historii Stanów Zjednoczonych Ameryki. 2010 rok przyniósł tragiczną katastrofę morską u wybrzeży australijskiej wyspy Christmas Island, kiedy indonezyjska łódź przewożąca uchodźców rozbiła się o skaliste wybrzeże. W wyniku wypadku życie straciło około 50 osób, a wielu pasażerów udało się uratować dzięki interwencji służb ratunkowych. Katastrofa ta stała się jednym z najpoważniejszych zdarzeń morskich w regionie z udziałem migrantów i zwróciła uwagę na zagrożenia związane z nielegalnym transportem ludzi drogą wodną. Wydarzenie wywołało debatę o bezpieczeństwie na morzu, potrzebie międzynarodowej współpracy w ochronie uchodźców oraz konieczności wprowadzenia skuteczniejszych procedur ratunkowych. Tragiczny wypadek podkreślił ryzyko życia ludzi podejmujących niebezpieczne podróże i stał się punktem odniesienia w polityce migracyjnej i humanitarnej Australii oraz regionu. 1914 rok przyniósł tragiczną eksplozję w kopalni węgla Mitsubishi Hojo na wyspie Kyushu w Japonii, w wyniku której życie straciło co najmniej 687 górników. Katastrofa była spowodowana wybuchem gazów węglowych i pyłu, co uczyniło ją największym znanym wypadkiem górniczym w historii kraju. Zdarzenie wywołało szeroką debatę nad bezpieczeństwem pracy w kopalniach i przyczyniło się do późniejszych zmian w przepisach dotyczących ochrony pracowników w przemyśle wydobywczym. Tragiczny wypadek podkreślił ryzyko związane z pracą pod ziemią, a także potrzebę wprowadzenia lepszych systemów wentylacyjnych,
monitorowania zagrożeń i procedur ratunkowych. Eksplozja Mitsubishi Hojo stała się punktem odniesienia w historii bezpieczeństwa przemysłowego Japonii i w globalnych dyskusjach nad ochroną życia pracowników w niebezpiecznych warunkach pracy. 2021 rok przyniósł rekordowe zjawisko pogodowe w Stanach Zjednoczonych, gdy regiony środkowego zachodu doświadczyły potężnego układu burzowego generującego liczne tornada i gwałtowne wiatry klasy Derecho. Był to pierwszy taki system burzowy o tej intensywności odnotowany w grudniu w historii meteorologii USA, powodując setki raportów o zniszczeniach, powalonych drzewach i uszkodzeniach infrastruktury. Ekstremalne warunki pogodowe doprowadziły do przerw w dostawie prądu, zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców i konieczności interwencji służb ratunkowych. Zjawisko to stało się przykładem skutków zmienności klimatycznej oraz ekstremalnych warunków pogodowych w regionach, gdzie grudzień zazwyczaj cechuje się łagodniejszymi warunkami atmosferycznymi. Analizy meteorologiczne po wydarzeniu posłużyły do opracowania lepszych systemów ostrzegania i planów reagowania na przyszłe katastrofy. Najważniejsze wydarzenia z tego dnia dla nauki. 1958 rok przyniósł publikację przełomowego artykułu autorstwa profesorów Artura L. Shaulowa i Charlesa H. Taunesa w periodyku Physical Review Broader Infrared and Optical Masers, w którym przedstawiono zasady działania lasera optycznego. Artykuł stał się fundamentem nowoczesnej optoelektroniki, technologii medycznej, w tym chirurgii laserowej, telekomunikacji i wielu innych dziedzin nauki oraz przemysłu. Praca ta zainicjowała szeroką gamę badań naukowych i innowacji technologicznych, wpływając na rozwój narzędzi pomiarowych, systemów komunikacyjnych i zaawansowanych technologii w laboratoriach i przemyśle. Publikacja została udokumentowana w archiwach czasopisma i uznawana jest za jeden z kamieni milowych w historii nauki XX wieku. Jej znaczenie obejmuje również rozwój technik analizy materiałów, medycyny sądowej i metod badawczych w wielu obszarach technicznych i naukowych, czyniąc laser jedną z najważniejszych technologii drugiej połowy XX wieku. 1994 rok przyniósł premierę pierwszej oficjalnej wersji przeglądarki internetowej Netscape Navigator 1.0, wydanej przez firmę Netscape Communications Corporation. Była to jedna z pierwszych szeroko używanych przeglądarek, która umożliwiła milionom użytkowników na całym świecie dostęp do internetu i przyczyniła się do popularyzacji globalnej sieci. Premiera tego oprogramowania miała miejsce 15 grudnia 1994 roku i stała się kamieniem milowym w historii internetu, wyznaczając standardy interakcji użytkownika z siecią i funkcjonalności przeglądarek Netscape Navigator. 1.0 zainspirował rozwój usług online, e-handlu i komunikacji elektronicznej, a także otworzył drogę dla późniejszych innowacji w zakresie przeszukiwania informacji i interfejsów użytkownika w sieci www. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie technologiczne i kulturowe w erze cyfrowej. 1995 rok przyniósł uruchomienie wyszukiwarki Alta Vista, jednej z pierwszych nowoczesnych wyszukiwarek internetowych, która umożliwiła milionom użytkowników szybkie i efektywne odnajdywanie informacji w sieci. Premiera tego narzędzia miała miejsce 15 grudnia 1995 roku i stała się kluczowym momentem w rozwoju internetu, znacząco wpływając na sposób korzystania z globalnej sieci przed erą dominacji wyszukiwarki Google. Alta Vista wprowadziła innowacyjne funkcje indeksowania treści i przeszukiwania informacji, umożliwiając użytkownikom szybki dostęp do danych online i przyczyniając się do popularyzacji internetu wśród osób prywatnych oraz instytucji. Jej wprowadzenie zapoczątkowało erę wyszukiwarek internetowych i stanowiło fundament dla późniejszych systemów wyszukiwania, które stały się nieodłącznym elementem cyfrowego świata i codziennego życia użytkowników sieci. 1996
70. rok przyniósł przełom w eksploracji kosmosu dzięki radzieckiej sondzie Venera 7, która jako pierwsza w historii miękko wylądowała na innej planecie, Wenus, i przesłała dane z jej powierzchni. To historyczne wydarzenie otworzyło nowe możliwości w badaniach planetarnych, umożliwiając naukowcom analizę warunków atmosferycznych i geologicznych innych ciał niebieskich, rozwój technologii lądowników i systemów komunikacji kosmicznej oraz zwiększenie naszej wiedzy o Układzie Słonecznym. Osiągnięcie to miało ogromne znaczenie naukowe i technologiczne, stając się kamieniem milowym dla kolejnych misji międzyplanetarnych. W tym samym kontekście rozwijały się również wydarzenia technologiczne, społeczne i polityczne powiązane z prawem i bezpieczeństwem, pokazując, jak innowacje naukowe wpływają na regulacje, standardy bezpieczeństwa i rozwój społeczny na całym świecie. To był przegląd najważniejszych wydarzeń z 15 grudnia, które w różny sposób wpłynęły na prawo, naukę i historię świata. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zachęcamy do obejrzenia poprzednich odcinków, w których odkrywamy kolejne przełomowe momenty w historii, kryminalistyce i nauce. Nie przegap też nadchodzących odcinków już wkrótce, kolejne fascynujące wydarzenia i historie, które zmieniły bieg świata. Do następnego.